Zobaczcie jakie bycze te pieczary, no ale kurde nie było mniejszych. Nie mam też, kurde, szpatułki drewnianej, miałem wziąć i znowu zapomniałem. No ale cóż, trochę soli. Nie za dużo. Składnik na farsz mamy, teraz to tylko podpieczemy. A teraz zrobimy ciasto naleśnikowe. Do tego przyda się doskonale taki oto, nie wiem, shaker to się mówi na to, czy coś takiego. Mąka. Boże, teraz żeby nic nie obsypać. Damy troszkę mąki. Oczywiście składniki wszystko na oko robię, bo jakby że inaczej. Jajo. Kupiliśmy takie jajka, kurde, właśnie te o, takie delikatne, że się rano, pakując sobie 6 jajek, jedno mi się, kurde, zbiło, bo je zgniotłem w rękach podnosząc po prostu. Mleko. Zobaczymy, najwyżej będziemy dolewać. Szczypta soli. Zawsze robię tak, bo ja robię słone ciasto. Tajemniczy składnik, woda gazowana. Podstawa podstaw. Dobra, starczy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Kurde, mąkę wsypałem pierwszą, a nie powinienem tak robić, bo na dnie zostanie takie coś tam i będzie. To będą takie bardzo małe zraziki, bo bardzo małe krokiety, bo kurde patelnię mam małą. No cóż, na to poradzę. Podsmaża się pitno. Jeszcze delikatnie tym widelcem, żeby kurde było ja jakby się teraz otworzyło, nie? Tak pół wszystko oblać tym mąką. No, więcej masełka, bo pieczarka wchłonęła. No dobra, musimy chwilę poczekać. Patrzcie, jak się piknie rumieni, kurde. Luks. Ja tutaj to wrzucę. Mógłbym smażyć od razu razem z cebulą. Znaczy najpierw cebulę powinienem, ale ja tak nie lubię. Ja lubię osobno rzeczy smażyć. A teraz cebulka. Mało miejsca, ale sobie poradzimy. Może się wydawać, że tak ostro tutaj, wiecie, trę po tej patelni, ale no wiesz, to nie trę zbyt mocno. Gdzie jest to sól? Dobrze. Najgorsze, zapomniałem pieprz, no ale bez pieprzu można się obejść, ale bez soli to już nie za bardzo. Dobra, teraz damy pieczary. No. Wymerdamy to razem. Niebo w gębie, wierzcie mi. Na razie starczy. Farsz jest gotowy. Smażymy teraz naleśniki, które będę wykładał na deskę. Niepotrzebnie zgasiłem. Wymieszajmy ciacho. Nie natłuszczam, bo jest dość sporo tłuszczy. I zobaczymy, co z to wyjdzie. No, Marce. Trochę
jest za gęste, bo żeby krokiety wyszły cieńsze, ciasto musi być bardziej płynne. O! I teraz może być. Teraz może być. Zdecydowanie za gruby wyraz. Zjem go z czym innym. Ciasto na krokiety musi być jak woda. Zobaczymy, czy jeszcze nie trzeba będzie dolać. Najwyżej wyjdzie mega mutant krokiet. Sorry, że tak ja nie potrafię tak podrzucać, wiecie, jak kuchcik. Jak to się mówią, zawsze, że pierwszy zawsze nie wychodzi. No i może nie wyjdzie, ale grubas wyszedł, Jezus. Dobra, starczy. Zjemy go na sucho. O, cyk, fuch. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, czy teraz będzie lepiej. No, tak się powinno robić. O, coś takiego, to takie grudy wyszły. Mąka się oderwała. Nie no, zobacz jaki grubas, kurde. No przecież to jest masakra. Cicho. Też się zje. A! Dobra. Luks. No. I ten już jest jakby cieńszy. Spójrzcie, jakie piękne wyszło. 7 pięknych, cieniutkich placuszków. Właściwie 8, ale ten 8 to jest taki gruby. Chyba 8, albo popieprzyłem się o 1. W każdym bądź razie i tak mi farszu na wszystko nie starczy. Dobra, teraz zawijam. Ale zanim będziemy zawijać, to trzeba dodać odpowiedni składnik. Cheddar. Damy ser cheddar. To jest moja kosa, super. Damy tak fajnie, bo ja lubię jak jest dużo. Niebo w gębie. I teraz to wymerdam. Niektórzy to najpierw dają pieczarki tam do środka i te sprawy, a później posypują. A ja wolę tak zamerdać. To już ostygło w miarę. Ale no dobra. Jedziemy z koksem. Pozwólcie, że będę to robił jak świnia, jak prawdziwy facet rękoma. O. Pewnie i tak na wszystkie nie starczy. Cyk. Cyk. Takie wyjdą, wiecie, małe. No co jest? Jeszcze jeden mi się tam zaplątał. No. Cyk, fuch. Patrzcie, jaki genialny, piękny, malutki, ładny, nie? Cyk. Cieniutkie wyszły. Niektóre. Jak ktoś jest wrażliwy, to niech nie ogląda, że ja paluchami to robię. Ale tylko ja to będę jadł, więc spoko luz, jak to się mówi. O, ten trochę większy wyszedł, patrzcie. Proszę bardzo. Wyszło 5 wspaniałych nadal półproduktów. Bo teraz co trzeba zrobić? Zapanierować i usmażyć w głębokim oleju. No to robimy, tylko wyczyszczę tu co nieco i zabieramy się za smażenie. Znaczy za obtaczanie. Obtaczamy to w bułce i jajku. Jajko sobie rozbełtam klasycznie tutaj. Ja myślę, dla bezpieczeństwa zróbmy z 2 jajów. O, cyk, fuch. Najlepszy sposób na rozbełtanie jaja. I teraz tak, znaczy, że nie mam zbyt dużo misek, talerzy i tych różnych, to muszę wylać jajo tu. O. A bułka tarta tu. Zaraz tu umyjemy i będzie git majonez. No i co? Cyk, fuch. Dobrze w jaju. Ja tu bliżej, Marcin. Dobrze z boczku. Spod koczku. Na razie tu położymy. O. Już mi kurde ślina leci, słuchajcie. Normalnie już mi ślina leci. Voila! No to co? Sprzątam ten burdel i smażymy.
Dobra, tyle starczy. Z olejem nie wolno przeginać, bo to towar deficytowy jest. I jedziemy z koksem. No. A tu zostały mi placuszki. Coś z nich wymyślę. Może rano sobie zjem. Zobaczę. No, piękny złoty kolor. Spójrzcie, już się ładnie przyrumieniło. To generalnie wystarczy tylko przyrumienić. O, widzicie? Patrzcie. Tu, miód malina. Ten trochę mniej, ale może być. Ten już można w sumie. Cyk. Widzicie, że ja operuję bardzo często rękoma. Ja tak zawsze, znaczy od zawsze. Kotlety potrafię odwracać z gołymi rękoma. Placki widzieliście też gołymi rękoma obracałem. Dlaczego? Dlatego, że no ja przez 20 lat pracowałem na wtryskarkach. Kto pracował, ten wie, co to znaczy. Praca z gorącym tworzywem. Już. I po prostu do temperatury jestem przyzwyczajony i nieraz się placki przesuwało, takie wiecie, jak się czyści tworzywa, tam kto pracował, to wie. Gorąco się przesuwało ręką. I nigdy się tak mocno nie oparzyłem w pracy, nigdy. Tak wygląda moje danie. To są moje krokiety. Patrzcie. Piękny cheddarek jak się ciągnie. Kurde, no miód w gębie normalnie. Coś przepysznego. Polecam, zróbcie sobie. Ten cheddar to robi taką robotę. Zobaczcie. Jakby farszu było więcej, ale możemy zrobić jeszcze bardziej bogato. Można tu dodać jeszcze szczypiorek do środka. Na sam koniec. Wtedy jest przerewelacyjne. Ale zajebiste.